Szanowni Państwo, drodzy studenci i doktoranci, pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, drodzy goście. Dzisiaj, 8 czerwca 2020 roku, obchodzimy 52. rocznicę założenia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dotychczas świętowaliśmy kolejne rocznice, zapraszając do udziału w koncercie akademickim w sali koncertowej. Ze względu na pandemię koronawirusa, takie spotkanie wspólnoty akademickiej i naszych przyjaciół niestety nie jest możliwe. W tej sytuacji po raz pierwszy uczestniczymy w uroczystym koncercie urodzinowym Uniwersytetu Śląskiego w przestrzeni wirtualnej. Szanowni Państwo, koncerty akademickie były dla mnie bardzo ważne. Dawały zawsze niepowtarzalną okazję, bym mógł spotkać się z Państwem osobiście i porozmawiać. Ubolewam, że w tym roku, ostatnim roku kadencji, podczas której miałem zaszczyt być rektorem Uniwersytetu Śląskiego, straciłem taką możliwość. Zwykle koncert urodzinowy był także okazją do podsumowań i podziękowań, nie tylko za mijający rok, w którym tak wiele się wydarzyło w życiu naszej uczelni, ale za całą kadencję. W tych okolicznościach, jakie przeżywamy, nie jest to czas i miejsce na takie podsumowanie. Okazją do tego będzie ostatnie w tej kadencji posiedzenie Senatu 30 czerwca tego roku, na którym przedstawię Państwu sprawozdanie z funkcjonowania władz i całej naszej uczelni w kończącej się kadencji. Szanowni Państwo, okres związany z urodzinami naszej uczelni w tym roku to czas szczególny z kilku powodów. O jednym z nich, o pandemii, już mówiłem. Jednakże najważniejszym wydarzeniem w życiu każdego uniwersytetu są wybory rektora. Przed kilkoma dniami wybory te odbyły się już w naszej uczelni. Cieszymy się, że z woli naszej wspólnoty akademickiej rektorem Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2020-2024 będzie dotychczasowy prorektor do spraw kształcenia i studentów, pan profesor Ryszard Koziołek. Panu rektorowi elektowi gratuluję wyboru i życzę, by pod jego kierunkiem Uniwersytet Śląski rozwijał się i umacniał swoją pozycję jako uczelnia badawcza, by zawsze był wspólnotą, która myśli razem. Szanowni Państwo, dzisiejszym koncertem, który nosi tytuł Jesteśmy razem, udowadniamy, że tworzymy wspólnotę, która dała świadectwo solidarności i odpowiedzialności. Potwierdziliśmy także, że jesteśmy gotowi w tak trudnych czasach do dzielenia się swoją twórczością i naszymi osiągnięciami z całym społeczeństwem. Bardzo dziękuję artystom i twórcom tego koncertu. Dziękuję także wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom za zrozumienie powagi sytuacji, za podjęcie niezwykle trudnego wyzwania, jakim było dostosowanie się i dostosowanie całej uczelni do nowych warunków pracy i studiowania. Dziękuję za poświęcenie oraz gotowość do niesienia wzajemnej pomocy. Szanowni Państwo, podczas premiery tegorocznego koncertu życzę niezapomnianych wrażeń muzycznych. Życzę nam wszystkim, byśmy wiele radości i satysfakcji czerpali z faktu, że należymy do wspólnoty Uniwersytetu Śląskiego, której znaczenie daleko wykracza poza codzienną pracę. Bądźmy dumni z tego, co wspólnymi siłami osiągamy i tworzymy. Szanowni Państwo, choć jesteśmy osobno, bądźmy razem. Wszystkiego dobrego. Scena, muzycy i wirtualna widownia. W takiej rzeczywistości spotykamy się na kolejnym koncercie z okazji Święta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Bardziej niż kiedykolwiek czekaliśmy na to spotkanie, bo słuchanie muzyki po prostu odpręża i sprawia przyjemność. Teraz także może sprawić, że nawet na odległość jesteśmy razem. Witam więc najserdeczniej wszystkich Państwa i zapraszam na nasz tradycyjny uniwersytecki koncert, który po raz pierwszy w historii przeniósł się do sieci. A artystom jest o tyle trudniej, że nie mają Państwa blisko siebie, nie widzą i nie słyszą reakcji publiczności na wszystko to, co starają się dać z całego serca. Ale wiedzą, że tylko tymczasem zamienili Państwo wygodny fotel w sali koncertowej na pewnie nie mniej wygodne miejsce we własnym domu. Jeśli jest już pełna gotowość, możemy zaczynać. Za chwilę to miejsce przy fortepianie zajmie Grzegorz Niemczuk, pianista mający na swoim koncie 15-letnią już karierę artystyczną. Wystąpił dotąd w 34 krajach na 6 kontynentach. Grał w wielu prestiżowych salach koncertowych z nowojorską Carnegie Hall włącznie. Doktor sztuk muzycznych, adiunkt na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji. Artysta rozpocznie swój występ od 2 kompozycji Ludwiga van Beethovena, kompozytora, którego 250. rocznicę urodzin obchodzi w tym roku cały świat. Dla Elizy to pierwsza z nich, a później pierwsza część sonaty Cis-moll op. 27, numer 2 sonaty zwanej Księżycową. I 2 kolejne utwory to kompozycje Fryderyka Chopina, prawdziwe przeboje tego kompozytora, Nocturne S-dur op. 9, numer 2 i Polonez A-dur op. 40, numer 1. Grzegorz Niemczuk.
może być efektem spotkania dwóch świetnych gitarzystów, którzy mają wyjątkową słabość do muzyki południowoamerykańskiej, ale także do dobrej książki, do zachodu słońca nad oceanem, do cudownej, egzotycznej przyrody, znakomitej kawy i ewentualnie lampki pysznego wina. Otóż nic innego jak pewien muzyczny projekt, do którego artyści wracają chętnie i często. Gitarzyści, o których mowa, to Tomasz Spaliński i Rafał Jarczewski. Profesor Tomasz Spaliński jest absolwentem Katowickiej Akademii Muzycznej, studiował także w konserwatorium w Madrycie. Regularnie koncertuje, jest cenionym jurorem wielu konkursów muzycznych, no i pedagogiem w Instytucie Sztuk Muzycznych. Rafał Jarczewski także absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, solista i kameralista, a także autor radiowych programów muzycznych poświęconych muzyce gitarowej. Z obszernego zbioru utworów latynoamerykańskich panowie wybrali kilkanaście i dokonali ich transkrypcji na duet gitarowy. Zagrają 4. Kompozytorem pierwszych 3 jest afro-brazylijski kompozytor i multiinstrumentalista Celso Machado, a będą to kolejno Peggy Molek, Sambinha, Pasoka. Ostatni utwór duetu gitarowego to kompozycja jednego z najbardziej wszechstronnych kompozytorów muzyki popularnej XX wieku, którego twórczość stała się inspiracją dla wielu artystów. To Antonio Carlos Jobim, a usłyszą Państwo bodaj najpopularniejszy utwór tego kompozytora zatytułowany Eu Ci Amo. Przed Państwem duet gitarowy Tomasz Spaliński, Rafał Jarczewski.
Szanowni Państwo, członkowie drogiej mi wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, proszę przyjąć najszczersze wyrazy podziękowania za obdarzenie mnie zaszczytną funkcją rektora elekta Uniwersytetu Śląskiego. Jestem zaszczycony i wzruszony tą decyzją, tym bardziej, że jestem pierwszym absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, który ubiegał się o tę funkcję i został na to stanowisko wybrany. Chciałbym serdecznie podziękować moim kolegom, profesorom, konkurentom i kontrkandydatom na stanowisko rektora, panom profesorom Zbigniewowi Celińskiemu i Karolowi Kołodziejowi. Wspólnie stworzyliśmy warunki do rzeczywistego wyboru. Przeprowadziliśmy poważną debatę o Uniwersytecie Śląskim i o jego przyszłości. Pozwoliliśmy elektorom i całej społeczności podjąć jasną decyzję, jaką wizję i jaką koncepcję uniwersytetu chcą swoimi głosami wspierać. Dziękuję za tę debatę. Fragmenty programów, które uważam za sensowne i ważne, postaram się wykorzystać w swojej działalności. Bliski mi Uniwersytet Śląski chcę widzieć jako instytucję mocną naukowo, ciekawą i fascynującą dydaktycznie i taką, która odgrywa ogromną rolę w regionie i w Polsce. Uniwersytety dzisiaj pełnią szczególną rolę społeczną. Stały się nie tylko instytucjami, gdzie prowadzi się badania i kształci studentów, ale są dzisiaj miejscem, gdzie szukamy wzorów dobrej debaty, porządnego dyskutowania, szacunku dla faktów, kultury dyskusji. Wiemy na pewno, że problemy, z którymi boryka się dziś ludzkość, nie zostaną rozwiązane bez istotnej pomocy nauki, a tym samym uniwersytetów. Każdy rektor jest silny siłą swojej społeczności. Nikt nie kieruje uniwersytetem sam. Jesteśmy miejscem, które celebruje i popiera różnorodność dyscyplin, różnorodność kształcenia, różnorodność osobowości. To jest siłą uniwersytetu i to jest siłą rektora. Jesteśmy na koncercie. W związku z tym pomyślałem sobie, że laureat Nagrody Nobla, który niedługo wyda płytę, mógłby być przewodnikiem dla nowego rektora i jego myślenia o uniwersytecie. Otóż nowa płyta Boba Dylana będzie nosić prawdopodobnie tytuł „Mieszczę w sobie wielość”. Otóż tak chciałbym myśleć o sprawowaniu tej funkcji, aby rektor, jego sposób myślenia i sposób sprawowania tego urzędu mieścił sobie wielość i bogactwo uniwersytetu. Na koniec chciałbym podziękować mojemu szefowi, jego magnificencji, rektorowi Andrzejowi Kowalczykowi, za to, że rekomendował mnie do kandydowania na stanowisko rektora, poparł moją kandydaturę, nie szczędził mi wielu ciepłych słów w trakcie kampanii. Ale także, że przez te lata mogłem przyglądać się jego pracy, jego zaangażowaniu, jego powadze w traktowaniu uniwersytetu. Obiecuję, Andrzeju, że postaram się ze wszystkich sił dbać o nasz uniwersytet równie dobrze, jak ty to czyniłeś. Niespełna 3 miesiące temu wydawało się, że muzyka, ta prezentowana w salach koncertowych, teatrach muzycznych, filharmoniach, okaże się bezsilna wobec doświadczenia, które stało się dziś naszym udziałem. Ale tak było jedynie przez chwilę. Wkrótce przecież cały ocean muzyki pojawił się w sieci. Bardzo byśmy chcieli, żeby jeszcze tylko chwilą był czas, kiedy artyści będą tęsknić za publicznością, a publiczność za swoimi ulubionymi wykonawcami i ukochaną muzyką. Nasze uroczyste, inne niż zwykle uniwersyteckie świętowanie zakończy występ Tomasza Orlowa, organisty i wyśmienitego improwizatora, a także organologa i organmistrza. Profesor Tomasz Orlow prowadzi bardzo intensywną działalność artystyczną związaną przede wszystkim z upowszechnianiem sztuki improwizacji organowej i fortepianowej.
I takie właśnie improwizacje fortepianowe za chwilę. Fragmenty tematów muzycznych z filmu Gwiezdne Wojny Tomasz Orlow wykorzystał do autorskiego przedstawienia interpretacji, a utwór nazwał balladą improwizowaną na tematy Gwiezdnych Wojen Johna Williamsa. Koncert zakończy suita standardów jazzowych. No i występem Tomasza Orlowa żegnamy się z Państwem. Do następnego razu, ale także razem.